Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, który będzie poświęcony myciu z kija, ale myciu z kija przy użyciu tych przyrządów, czyli Wagtaila i Moermana Acceleratora. Część pierwsza, którą nagrywaliśmy ostatnio, wypuszczaliśmy ostatnio, jest poświęcona myciu góra-dół, więc ta część będzie uzupełnieniem. Pominę tutaj, jak myć ramy oraz jak wycierać ściereczką w rogach, bo robi się to dokładnie tak samo, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak to się wykonuje, to odsyłam Was do kolejnego materiału, który gdzieś tutaj się wyświetli. Także dobra, działajmy. Po kolei. Najpierw mycie. Na pierwszy ogień wezmę Wagtaila. Jest to przyrząd, w którym jest taka głowica, która się obraca w ten sposób. Tutaj jest myjka, a tutaj z tej strony jest ściągaczka. Mycie jest bardzo wygodne i przyjemne. Dzięki właśnie tej skrętnej głowicy możemy stać w jednym miejscu, ogarniać bardzo duży fragment. I mamy zamontowaną całą szybę. I teraz wykonujemy jeden taki ruch. Zaczynamy od środka, od sam rant. Do prawego rantu wykonujemy ruch z góry do dołu, do samego rantu na dole. Analogicznie w drugą stronę. Hop. Dzięki temu mamy bardzo wygodne pole do ściągania na środku. Możemy to zrobić bardzo sprawnie i pivotującym ruchem do samego dołu. Kończymy. Możemy zetrzeć z ramy krople. No i tyle. Dalej detali. Jeżeli nam ranty trochę podeschną, woda w rantach trochę podeschnie, to wycieramy ściereczką. No i jak widzieliście, jest to po prostu błyskawiczne. Pokażę Wam jeszcze jedną metodę, która moim zdaniem jest taka mniej fajna, ale niektórzy tak myją, niektórzy ją stosują. Więc też Wam pokażę, jeśli chodzi o samo nakładanie, jest to dokładnie w ten sam sposób, ale jeśli chodzi o mycie, po prostu od początku jedziemy od rantu do rantu. Trochę na wzór po prostu mycia z ręki. Musimy bardziej uważać po prostu przy samym rancie, żeby nie popełnić jakiejś pomyłki, ale efekt jest ten sam. No dobra, no to teraz czas na drugi przyrząd. On jest troszkę inny, ponieważ on ma taką ściereczkę, która tutaj opada. I ma też taki fajny feature, który pozwala na zmianę kąta pracy. O kącie zaraz więcej opowiem, ale ustawmy sobie, jak chciałem. Nakładamy go tak samo, wezmę kij Moermana. Dzięki temu będzie nam działać blokada zapobiegająca spadaniu narzędzi. Tutaj. A tu fajnie wchodzi w tą dziurkę. Tu możemy też zablokować kąt. Oczywiście był zablokowany, a teraz jest odblokowany. Ruch ściereczką musimy zarzucić, ona zawsze nas trochę sklapie, to jest nieuniknione. Tutaj mam mniejszy rozmiar, więc będę musiał wykonać więcej ruchów. Ale metoda jest analogiczna. Od prawej strony do lewej i środek. Wadą tej myjki jest to, że mamy tą ściereczkę na dole i jak widzicie właśnie próbuję skończyć w rancie, ona nam się tam zawija, przez co jest to po prostu utrudnione. Udało się, trzeba było mocno docisnąć, ale jest to jakaś wada. Można też tą ściereczkę umieścić tutaj na górze. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Można ją umieścić tutaj na górze, ale wtedy trzeba bardzo uważać na jedną rzecz. Dużo łatwiej się to wszystko tutaj zaczyna, nie trzeba przerzucać tej ściereczki. Ale trzeba teraz uważać na jedną rzecz, żeby nie przychylić za bardzo ściągaczki, bo wtedy nam ta ściereczka może tutaj uciec o szybę i dotknąć tego, co już jest suche. Trzeba uważać, żeby za bardzo jej nie przychylić. Tutaj tak samo jak przy myciu ściągaczką i myjką góra-dół, możemy pracować przy różnym kącie pracy, czyli możemy jakby stać zarówno blisko szyby, ze względu na to, że mamy przeszkodę za sobą, albo jeżeli mamy na przykład biurko czy cokolwiek przed sobą, możemy stać daleko. No i tutaj ten kąt pracy regulujemy
głowicą, więc jest to w przyrządzie. No jest to bardzo, bardzo fajna funkcja. Jest tutaj 5 różnych kątów do wyboru. A w przypadku Wagtaila możemy dokupić taki przegub kątowy. To się nazywa Wagtail Angle Arm. No i możemy nałożyć w dwie strony Wagtaila, czyli mamy taki kąt, gdzie stoimy daleko od szyby. Możemy wykręcić w ten sposób. Albo gdy chcemy być blisko szyby, to możemy działać w ten sposób. To, co jeszcze zmienia mega to mycie z kija, pokażę Wam to na takim krótszym odpowiedniku, to właśnie, że ten przegub złamany w ten sposób ułatwia znacznie ten ruch pivotujący i jego wykonanie. Także jest to po prostu dużo łatwiejsze w przypadku, gdy ten przegub jest właśnie złamany w tą stronę, i to samo się tyczy zarówno tego przyrządu, jak i Moermana. Pokazałem Wam dzisiaj te przyrządy. Możecie zadecydować, który preferujecie. Główną zaletą nad myciem po prostu myjką i ściągaczką góra-dół jest to, że po prostu mamy jeden przyrząd do tego. Nie musimy wymieniać myjki na ściągaczkę, robimy jeden ruch, od razu mamy zmienione. To jest naprawdę masa oszczędności. Nie musimy odrywać jej za każdym razem. Jest dużo mniejsze ryzyko gdzieś tam, że nam się coś rozmarze spod ramy. Także to jest naprawdę super rzecz. Nie zawsze jest to szybsze, jest to prawie zawsze szybsze. Zdarza się, że szybsze jest mycie góra-dół, jeżeli mamy naprawdę bardzo długą myjkę, bardzo długą ściągaczkę i po prostu witryny ogromne, które nie mają ram. Wtedy zdarza się, że ta metoda jest szybsza. W większości jednak wygrywają te przyrządy. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!